Kochamy pulpety, kochamy czarki, ale jeszcze bardziej kochamy cmentarze. Wiem, że nie mówiłem do tej pory, jaka będzie kolejna destynacja naszej podróży, ale chyba najwyższy czas zdradzić, że kolejnym krajem będzie... Tak wygląda mój nocleg. Tu jest Rosjanin, tu jest Anglik, jestem ja, Polak, będzie chyba dziewczyna jeszcze z Nowego Jorku. Zatem witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku Jak to daleko w Tadżykistanie. I dzisiaj będziemy zwiedzać stolicę Duszanbek. Polecam zawczasu o zostawieniu łapeczki, komentarza, ale też o udostępnieniu odcinka dalej. To bardzo ważne, żeby kierownicze skrzydła rozkładały się szeroko i szybowały jak najdalej po świecie. Zapraszam. Wyłoniliśmy się z sowieckiej pieczary. Zapraszam na zwiedzanie Duszanbek. Chyba dobrze wypowiadam. Postroili, czyli założyli to miasto w 1924. Zajęło im to 5 lat. Tutaj widzicie niską zabudowę, stare budyneczki, ale co trzeba zauważyć, że to jest miasto, które powstało z niczego. Tutaj wcześniej, dlaczego to miasto powstało? Z prostej przyczyny, ponieważ Duszanbek w wolnym tłumaczeniu to nic innego jak poniedziałek. A co się tutaj w poniedziałki robi? Tańczy nago. Nie, no żartowałem. No tutaj po prostu w poniedziałek odbywa się bazar. No i skupiający się ludzie w każdy poniedziałek tutaj przyjeżdżali. No i w Sowieckim Sojuzie stwierdzili, no tutaj trzeba zrobić miasto. No i zrobili miasto. Dlatego też tutaj nie zauważycie tak dużo starej zabudowy. Jeżeli ona jest stara gdzieś tutaj blisko centrum, to ona zostaje wyburzona na rzecz tego typu budynków, które widzicie za mną. Oczywiście tutaj mamy też okazały przykład pulpetiny. Pulpetinka duszanbańska, duszanbańska. Pulpetinka. Kochamy pulpety, kochamy czarki, ale jeszcze bardziej kochamy cmentarze. I póki pójdziemy do tego, powiedziałbym, wielkiego miasta, w to centrum, to na początku chciałbym Was zabrać na cmentarz chrześcijańsko-muzułmański. I od tego wątku zaczniemy naszą podróż po mieście. Co tam szefowa chce się umówić? Na randkę? Ktoś by zapytał, kierowniku, czy zawsze to miasto nazywało się Duszanbe? Odpowiedź brzmi nie. To miasto miało dość ciekawą nazwę, bo nazywało się Stalinabad, czyli miasto Stalina. W 1961 dopiero zmieniono to na Duszanbe, czyli poniedziałek. Wschodni kościół prawosławny i w takich miejscach dość często, salam alejkum, w takich miejscach dość często przychodzą osoby bezdomne i tutaj są wydawane, zobaczcie, posiłki, stoliki do tego, żeby można było zjeść. I to mi się podoba, że Kościół nie jest tylko i wyłącznie instytucją, w której przychodzą ludzie się modlić, ale też jest instytucją, w której ludzie potrzebujący mogą uzyskać po prostu najzwyczajniej w świecie pomoc. I to jest naprawdę niesamowite. Tak jak byliśmy w Kirgistanie na południu u ojca, o Jezu, już zapomniałem jak ojciec miał na imię, u ojca Marka chyba. No i ojciec Marek również przyjmował osoby potrzebujące. Nawet miałem okazję być przy tym, więc to jest na pewno coś, do czego chylę kapelusz i to bardzo wysoko. My musimy się przebić na cmentarz. Jeśli już jesteśmy w temacie religijnym, to chciałbym pokazać takie dwie strony kija. Bo zapamiętajcie, kij ma zawsze dwie strony i wszystko, co się dzieje w życiu, ma zawsze dwie strony. 2006 rok.
To wydarzenie, o którym wam zaraz powiem, pokazuje, jak otwarty Tadżykistan jest na inne religie, bo to jest dość ciekawe. Tutaj mamy przecież takie 3 podstawowe wiary. Muzułmanie, islam, chrześcijanie oraz Żydzi. 2006 rok, centrum jest synagoga. Synagoga w 2006 roku zostaje zburzona na rzecz nowego pałacu prezydenckiego. Oczywiście protesty Żydów, jednak zostaje zrównana z ziemią. Koniec, kropka, jest pałac. Po prostu, wiecie, jednym wielkim machnięciem ręki odcina się społeczność żydowską od tego, że zabierają się kultowe miejsce, w którym się modlili. Jak już jesteśmy, to zajdźmy. To nic innego jak cerkiew, moi drodzy, kapelusz z głowy. Cerkiewne... A co on taki wydygany? Cerkiewne pulpeciki. Oj, ale zaspany pulpina. Oj, aż głowa spada. Oj, co się dzieje? Pulpina. Siema chłopaki. Byłem w cerkwi, akurat wieczernia trwa. Malutko wiernych, 3 osoby. Niemniej jednak pan od razu, jeden z wiernych podszedł do mnie i mówi: a ty Polak? Ja mówię: Polak. A jakie wyznanie? Mówię: prawosławny. I tak od razu, wiecie, taki szacunek. Zdziwiony i pyta: a po rusku mówisz? Mówię: trochę mówię. Dawajcie na cmentarz. Oplina. Wjeżdżamy, nie ma czasu, nie ma spania. O co chodzi, że tutaj tyle bezdomnych? No goście do mnie mówią: na chleb dasz? Albo tak, ja już to mam obcykane. Albo na chleb, albo na wodę, albo na co innego. Tutaj ewidentnie ten pan, który kilka sekund temu w kadrze szedł, jest bezdomnym. No ja też miałem swoje, jak to się mówi, 5 minut spania na cmentarzu. Ale żeby tak, kurczę, kimać na dłuższą metę na cmentarzu, to jest dość zastanawiające. Nie mówię, że to jest złe, bo pamiętajcie, pod latarnią zawsze najciemniej. Dlaczego tu są 2 krzesełka? Dlaczego tu jest stolik? Kto oglądał serię z Kirgistanu, ten wie, że rodzina, członkowie rodziny przychodzą do Mamitowa, żeby się od czasu do czasu nie poznakomić, tylko żeby coś razem zjeść, coś wypić, może jakiegoś kielonka się razem tutaj z członkiem rodziny pachnie. Spójrzcie, jakie marmurowe, ładne pomniki. Pan Maniko. Mikołaj Michajłowicz. Tutaj widać starszy pomnik. O taki pomnik ja bym chciał. Pamiętajcie, kawałek skały, o taki właśnie bym chciał. Nic jakiegoś wyzywającego, szalonego. Kawałek skały, kierownik tu był, koniec, kropka, a nie jakieś tam pomniki, na przykład o takie. Nie chciałbym takiego wyzywającego, tylko chciałbym kawałek kamienia. Czerwone gwiazdy. Sowieckie klimaty. Ciumakow, Chrystof, 1921-1993. Zauważcie, że wszędzie są ogrodzenia. Czasami pytacie pod filmami: Tomek, kierowniku, czemu te ogrodzenia tutaj są? To z 2 przyczyn. Pierwsza to to, że po prostu właściciele chcą mieć odgrodzony swój teren, a druga to, żeby zabezpieczyć to przed zwierzętami, ale ta druga opcja tutaj w mieście, no to troszkę traci swój sens, no bo tutaj kot, jeżeli będzie chciał, to i tak wejdzie, a krowa tutaj i tak nie wejdzie, bo tutaj krów nie ma w centrum. Jeżeli widzimy taki chrześcijański nagrobek zaniedbany, to znaczy, że albo rodzina wyemigrowała, albo zmarła, bo nie wierzę, że pozwoliła, żeby ten nagrobek był w takim stanie. Tutaj dla szczupłych tylko, moi drodzy, jak coś, chodzenie po cmentarzu. Awłow Wasilij w 60 umarł, ale powiedzcie mi, kto by nie chciał
Chodos Boris. Chodos, kto by nie chciał mieć na cmentarzu swojego papierysia? Może i ja bym takie bym sobie odwalił za tam 70 lat, bo ja jeszcze będę długo żył, długo. Kto będzie długo żył jak nie kierownik? Nie przycisnę się tutaj, aż taki cienki to nie jestem. I żeby była jasność, w Tadżykistanie jest wolność religijna. Jednak religia nie może wchodzić w kwestie polityczne. Pomimo, że jest wolność religijna, czyli te 1,5% innych wierzeń, prawosławni, protestanci, Żydzi, buddyści i pozostali jeszcze, jakieś takie drobne liczby, bo Żydów to tutaj jest naprawdę, nie wiem, może z 500, prawosławnych po wojnie domowej też po prostu wyemigrowali, powyjeżdżali przeważnie, wiecie, w stronę Europy, ale największa część pojechała po prostu do Rosji. Nawet jeżeli chcesz odprawiać tutaj mszę, to musisz oficjalnie złożyć podanie do lokalnego rządu, w sensie do głównego, do lokalnego tutaj w Duszanbe, i oni powiedzą, że możesz odprawiać mszę. Jeżeli nie masz takiego papierka, a odprawisz mszę, no to od razu tiurma. Albo jakieś wysoki w ogóle, ale się zadychałem, albo wysoki jakiś, no, że pieniążki trzeba zapłacić. Opłata za złamanie przepisów. No więc niby można, a nie można. Wszystko jest ręka na pulsie, ale jeżeli chodzi o sam islam, no to też trzeba powiedzieć, że Rahman, czyli prezydent aktualny, on też trzyma rękę na tym, żeby wiele aspektów związanych z islamem nie wchodziło w funkcjonowanie kraju. Też są sytuacje, gdzie Rahman nakazuje, władza tutejsza nakazuje zamykanie niektórych instytucji związanych z nauką Koranu, po to tylko, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo wykluwania się ekstremistów. Ale ładnie powiedziałem. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałem takich pomników, w których wykorzystuje się kawałek skały. A trochę już człowiek jeździ. Ktoś by powiedział: kierowniku, choć ty się zgubisz. Moi drodzy, jeżeli ktoś miejsca nie zna, drogi nie zna, to jak można powiedzieć, że się zgubił? No nie można powiedzieć, że się zgubił. Kierownik zawsze eksploruje. Chyba czas pójść coś zjeść, bo się zmęczyłem na cmentarzu. Cmentarz wyssał ze mnie energię. Idę coś poszukać. Spójrzcie jeszcze na sam koniec wizyty na cmentarzu, jak ten cmentarz jest rozległy. Gdybyście w mediach oficjalnych powiedzieli źle na Rahmana tutaj w Tadżykistanie bądź jego rodzinę, no to byście mieli nieprzyjemności bardzo dużo, a nie tak jak w Polsce, że się na prezydenta wręcz niekiedy pluje. Uważam, że powinien być balans i więcej szacunku do osób piastujących tak wysokie stanowiska. Niestety u nas w Europie ta wolność, ta demokracja, ona w pewnym momencie poszła bardzo daleko, co sprawiło, że ludzie czują totalną wolność. Salam alejkum. Oż zobaczcie, robią elegancko. Przez cały dzień w ciągu dnia, w sensie w mieście. Na wsi tak nie robią. Jesteśmy teraz w Czajchanie. Czajchan to jest w Tadżykistanie nic innego jak restauracja, czyli miejsce, gdzie możesz sobie zjeść pyszne jedzonko, napić się herbatki albo kawy. Don't worry, spokojnie, mordo. I tutaj mamy teraz tak: zielona herbatka z przyjaciółmi, plow, orz, przepyszne mięsko, do tego sałatka, pikantna papryczka, której nie dotykamy, śmietana. Śmietana, no, domaszna i chlebek do tego.
Kwota mniej więcej około 11 zł. Pojedli, pogadali, no i czas wracać, poodpoczywać trochę. Więc za 2 sekundy słyszymy się w kolejnym dniu. 3, 2, 1. Widzicie, jakie to proste? Minęło kilka dobrych godzin. Tutaj jest pulpetina. Pogłaskać od was. Miśka, pyśka, myśka, pyśka. Tutaj wczoraj były rozgrywane międzynarodowe zawody w ping-ponga Chiny-Polska i oczywiście rzecz jasna 14-12 dla Polski. Tutaj ściana podróżników, na którą nakleimy wlepę jak to daleko. Jeśli ktoś tutaj przyjedzie, to od razu zobaczy wlepę jak to daleko. Tego się trzymajmy. Moi drodzy, zapraszam na podróż po Duszanbeku, ale to musicie sami zobaczyć. Zobaczcie, jakie wyjście, ty. Wychodzisz w ogóle takie w inny świat totalnie. No ale idziemy się poszwendać. Trzeba przyznać, że Duszanbek to takie zderzenie dwóch różnych światów. Tutaj jest sklep z rzeczami do mieszkania. I zauważcie, jakieś szklaneczki, jakieś takie, no tace, nie tace. To wszystko musi błyszczeć, jak nie powiem co, komu. Srebrne, złote, porcelana, ceramika. My to już przechodziliśmy u siebie. U nas już ta kultura, powiedziałbym, na tego typu rzeczy przeszła. Takie rzucające się mocno w oczy. Ktoś zapyta kierowniku, ale po co oni takie błyszczące chcą kupować? No, błyszczące, no to drogie. Najzwyczajniej w świecie. Zapraszam do sklepu. Zobaczymy ceny. Koszyczek kulturalnie. Z wykałaczkami nie, jednak nie. Mniej więcej, żebyście mieli pogląd, 1 złotówka to 2,5. Czyli taki rogal to będzie 4 zł. Chlebek taki 2,50 z sezamem. Taka kostka masła, zauważcie, że tutaj, poczekajcie, żebym was tutaj nie oszukał, 6 zł, 200 gram. No i troszkę mniej, 5 z kawałkiem. U nas chyba też około piątaka kosztuje masło. Jest coś takiego też jak wyznacznik ceny puszki. 0,33 kola kosztuje 7, czyli to będzie jakieś 2,40, coś takiego. Buteleczka wody mniej więcej złoty 50 do wyboru, do koloru. No tak oscylujące w granicach 2 zł. Taka czekoladka 4,50 z migdałami. Tutaj można różne sobie wybrać. Tutaj też. Ja szukam zawsze z orzechami i czarną. Ta nie jest czarna, tam to jest mleczna, taka 50% prawdopodobnie ma miazgi kakaowej. Najtańszy olej, jaki wypatrzyłem, litr oleju 8 zł. 8,20, coś w ten deseń. Ciekawe, ile u nas teraz kosztuje. Dajcie znać, ile litr oleju. Dużo czy mało tutaj. No i też trzeba zaznaczyć, czekajcie, bo ja tak na szybkiego, ale trzeba zaznaczyć, że większość produktów tutaj idzie z Rosji, żebyście tego byli świadomi. Morwa biała, w Polsce cholernie droga, tutaj taniutka, za taką ilość dałem złotówkę. Czekoladka 4 zł, figa mała, złoty 80, woda złoto 80, coś takiego. Pamiętacie, że w którymś z odcinków w Tadżykistanie opowiadałem wam o tym, dlaczego w Duszanbegu jest tak dużo zamożnych ludzi i dlaczego w Duszanbegu, pomimo że kraj jest jednym z biedniejszych krajów Azji Centralnej, ma takie tutaj bogactwo, które widzicie, no Lexusy, Mercedesy, no zobaczcie zresztą sami, co tutaj się wyprawia. To wszystko jest spowodowane tym, że przez stolicę, no. Stolica jest takim punktem, powiedziałbym, troszkę przewalania cukierków dla dorosłych. Tak to będziemy nazywać. Niestety Tadżykistan jest w takim złym położeniu, znaczy złym, dobrym położeniu. No bo w zależności jak na to spojrzysz. Mając sąsiada, którym jest Afganistan, przewala się tam bardzo dużo tych cukierków dla dorosłych.
I te cukierki, one idą przez Tadżykistan, no bo to chcąc nie chcąc, żeby poszło to dalej w stronę Rosji czy Europy, no to musi w którąś stronę pójść, ale nie pójdzie to w stronę Iranu. Pewnie też przez Iran idzie, ale w małej części. No i te cukierki tonami rocznie, setki miliardów dolarów się tutaj przewala. No i wiadomo, no, tam gdzie ktoś traci, tam gdzie jest bieda, to tam ktoś zyskuje i tam ktoś robi biznes. Wiem, że nie mówiłem do tej pory, jaka będzie kolejna destynacja naszej podróży, ale chyba najwyższy czas zdradzić, że kolejnym krajem będzie Afganistan.